Cześć kochani, jak zwykle bardzo serdecznie witam Was na kanale Barwy Zdrowia. Janusz Dąbrowski, gospodarz tego kanału. O czym dzisiaj będziemy mówić? Jak zwykle będziemy mówić o zdrowiu, ale widzicie tutaj łośka, tak zwanego łośka. Dlaczego łośka, to zaraz o tym powiem. Łososia, z angielskiego salmon. Dlaczego mówię łośka? Dlatego, że swego czasu, to był chyba rok 2007, między innymi pracowałem w największym Carrefourze w Polsce, w Arkadii w Warszawie, w hipermarkecie i tam pracowałem na stoisku rybnym. Byłem na emeryturze, trzeba było sobie coś tam dorabiać. No więc tam pracowałem. 8 zł za godzinę, ale to tak było lepiej o złotówkę niż wtedy, kiedy wykładałem. Czyli zajmowałem się wykładaniem towaru na półkach w hipermarketach. Różne losy, że tak powiem, życia przechodziłem, więc również i tutaj to zaliczyłem. Dało mi to kolosalne różne doświadczenie. Przy okazji zapoznałem się z różnego rodzaju rybkami, co jest sprzedawane, między innymi z rybami typu tilapia, panga, ponieważ klienci pytali, a skąd te ryby, co to za ryby, więc szybko do internetu szukałem, no to się dowiedziałem, że na przykład panga, tilapia są hodowlane w delcie Mekongu, załóżmy w brudnej wodzie, gdzie do rzeki, no potężna rzeka azjatycka, gdzie są odprowadzane ścieki przemysłowe i tak dalej, a u nas to szło, zwłaszcza cały czas oczywiście w glazurze. Jak się tą glazurę powiedzmy rozmroziło, to niewielki płateczek ryby wychodził, ale pamiętam, że w promocjach sprzedawało się to po 6 zł 99 groszy. Potężne były banery gdzieś na ulicach, kupuj, a jak człowiek przyszedł do hipermarketu, to kupił to panga, ale przy okazji jeszcze objechał cały teren tego hipermarketu, naładował cały wózek i na tym to wszystko polega. No ale mniejsza z tym. Dlaczego tutaj jest łosoś? Dlatego, że kochani, łosoś jest symbolem takich kwasów tłuszczowych omega-3, które są niezbędne w naszym organizmie e, i których mamy niedomiar, natomiast mamy nadmiar kwasów tłuszczowych omega-9, omega-6, przede wszystkim omega-6, czyli za dużo kwasów tłuszczowych omega-6, na przykład, a za mało kwasów omega-3. Te kwasy omega-3, zwłaszcza kwas EPA i DHA, są bezcenne dosłownie. Mamy potężne jako Polacy, w ogóle Europejczycy w środkowej części Europy, mamy za mało tych po prostu kwasów tłuszczowych. Do czego one służą? To jest składnik błon między innymi komórkowych, działają przeciwmiażdżycowo, przeciwnadciśnieniowo, antynowotworowo, mają wpływ na budowę kości, na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, na wysoką moc układu odpornościowego i tak dalej, i tak dalej. A więc to można byłoby mnożyć w ogóle te wszystkie historie. Do czego te kwasy tłuszczowe, dlaczego są tak cenne, bezcenne dosłownie. Ja w jednej z moich książek, tutaj naturalne składniki suplementów diety, opisuję te kwasy. Między innymi, posłuchajcie, mam rozdział specjalny, może słabo będzie widzieć, ale po prostu pokażę, że faktycznie tak jest. O, tutaj kwasy tłuszczowe omega-9, omega-6, omega-3 i sprzężony kwas linolowy CLA. To się myślę, że bardzo prosto się czyta, bo tak jak swego czasu mówiła pani Żaneta Gelc, redaktor naczelny kwartalnika Hipoalergicznej, strony Hipoalergiczni, namawiam was do tego, żebyście wygooglowali sobie hipoalergiczni, przepraszam. Jest naprawdę bezcenna wiedza tam i zaglądajcie również na stronę na YouTubie prowadzoną przez panią Żanetę Gelz, em, tak jak wpiszę, GelzTube. Jeżeli to na listewce, wyszukiwarce YouTube'a wbijecie to GelzTube, to po prostu ukaże wam się ta strona, tam jest masa fantastycznych po prostu audycji, po prostu co jeszcze?
I teraz wracam do tych kwasów tłuszczowych omega-3, więc one są, słuchajcie, naprawdę bezcenne. I takim synonimem tych kwasów jest łosoś. Generalnie ryby. Jedz ryby, to będziesz miał te kwasy tłuszczowe omega-3. Ale, i jak znowu jest ale. Otóż, jeżeli chodzi o samego łososia, są łososie, które żyją dziko w naturze i są łososie niestety, zaraz będziecie wiedzieli dlaczego niestety, hodowlane. I jeżeli łosoś dziki na tarło wypływa z Atlantyku, przepływa przez cały Atlantyk, bo żyje w miarę głębokich, zimnych wodach, pływa w górę rzek, potrafi przeskakiwać bardzo wysokie kaskady, stopnie wodne, wykorzystuje nie do tego siłę swoich mięśni, ale zjawisko tak zwanej implozji, które to po prostu zjawisko fizyczne, które pozwala rybie wykorzystać to zjawisko istniejące w naturze i pokonywać bardzo wysokie progi skalne. No tam czekają już niedźwiedzie, żeby zjadać te łososie przed zimą, nabrać tłuszczyku, ale to mniejsza z tym. Tam łososie składają swoje tarło, wylęgają się oczywiście z jajeczek młode. Później te młode będą wracały z powrotem do Atlantyku, czyli rozmnażają się w wodzie słodkiej, ale na swoje normalne bytowanie wracają do Atlantyku, natomiast ich rodzice po prostu giną. Giną już w wodach słodkich, po prostu w rzekach. Spełniły swoją rolę i koniec, kropka. I tu jest różnica między łososiem dziko żyjącym, a łososiem hodowlanym w tak zwanych akwafarmach, bo jest akwagospodarka w wielu krajach, między innymi w Norwegii, chyba w Islandii, jak dobrze pamiętam, w Chile, jeszcze w kilku innych krajach. I teraz co z tą omegą-3? Otóż najlepsze kwasy tłuszczowe omega-3 są oczywiście u tych zwierząt, przepraszam, u ryb, które żyją dziko. Tak samo jak najwięcej bioflawonoidów, najcenniejszych składników możemy znaleźć w malinach, dzikich malinach, w czarnych jagodach, w innych jagodach, które znajdziemy w lesie. Natomiast te, które są uprawiane, już nie mają tego wszystkiego. Dlaczego? Bo podlegają naszej gospodarce, są ochraniane, stosowane są różnego rodzaju pestycydy i tak dalej, żeby nie chorowały. Czyli w warunkach naturalnych wytwarzają zupełnie inne właściwości, mają inne właściwości. I teraz, jeżeli na przykład są ryby, nie mówię już w tej chwili o łososiach, ale sardynki i sardynele żyjące na dużych głębokościach i w zimnych wodach, to muszą wykształcić pewne substancje w swoich organizmach, które powodują, że one w tych zimnych wodach na dużych głębokościach mogą przeżyć. I to są najbardziej cenne składniki. Natomiast jeżeli mamy farmy hodowlane, to te łososie, już mówię tutaj o łososiach, po prostu żyją w płytkich wodach, relatywnie płytkich wodach, są dokarmiane paszami przemysłowymi, między innymi zawierającymi beta-karoten. Po co? Żeby nadać, no beta-karoten, wiecie jak marchewka, karotka nazwa dla krótkich marchewek wygląda. Ten łosoś ma takie piękne mięso łososiowej, mówi się barwy, czyli takie lekko pomarańczowe. Natomiast łosoś dziko żyjący ma normalne szare mięso, tak podobnie jak każda inna ryba, jak śledź załóżmy i tak dalej, to jest podobna barwa. I na przykład ja na tym stoisku rybnym, o którym was wspominałem, sprzedawałem łososia bałtyckiego, a przypomniało mi się, dlaczego nazywaliśmy go łośkiem, bo był taki skrót, łosiek. Przychodził mój szef, mówił: Janusz, dobra, dzisiaj będziesz po prostu filetował łośka. No ale to tak na marginesie. A więc sprzedawałem łososia bałtyckiego i sprzedawałem łososia norweskiego z farm. I ci ludzie, często klienci, nie chcieli brać tego łososia bałtyckiego, bo on był taki, no taka zwykła ryba. Natomiast tamten taki, był pomarańczowy, aż tam te barwy, aż oczy grały do niego i tak dalej. No więc tak to wyglądało. I teraz jest sprawa taka, że my ludzie to jesteśmy wielkimi cwaniakami. Cwaniakami w jakim sensie? Żeby
jak najwięcej wyprodukować, jak najtaniej, byle to poszło do ludzi, jak u niektórych rolników. To dla ludzi, a to dla nas. Czyli to dla ludzi, to można, wiecie, różne rzeczy robić, opryski, nie opryski, byle poszło i sprawa załatwiona. Więc kwestia etyki, mentalności. I teraz tak, są łososie już modyfikowane genetycznie i jeżeli w warunkach naturalnych łosoś do odłowu powinien dorastać w przeciągu mniej więcej 30 miesięcy, to łososie modyfikowane dorastają do warunków połodłowu w ciągu 16-18 miesięcy. Oczywiście w warunkach tych farm, aquafarm, podaje im się różnego rodzaju preparaty farmaceutyczne, jakie to tylko się możecie domyśleć. Po co? Po to, żeby te ryby nie chorowały, żeby były zdrowe, ale w tych ich mięśnie kumuluje się coś, co zostało im po prostu podane. Więc co jest podawane i co się akumuluje, to tylko, kochani, możecie się domyśleć. I teraz słuchajcie, jak zwykle, żeby nie po prostu nie bazować tylko na moim, że tak powiem, mówieniu, posłużę się również artykułem pewnym, z tym, że jest tutaj oryginał, bardzo ciekawe, o pestycydach w łososiu, in salmon. Zaraz będziemy mówić o tym, a więc jest tutaj artykuł. Mam tutaj oczywiście translację. Zwiększę tylko czcionkę, żebyście widzieli wyraźniej i tak dalej. To jest wszystko. I teraz posłuchajcie. Oczywiście, jak zwykle, linki do oryginalnego artykułu i do translacji zostawię oczywiście w opisie mojej audycji. A więc, czy pestycydy mogą trafić do łososia? Ale skąd te pestycydy? Słuchajcie, farmy, akwafarmy są w pobliżu lądu, a na lądzie prowadzi się gospodarkę rolną. Stosuje się pestycydy, stosuje się sztuczne nawożenie i co się z tym dzieje? No zostaje to w glebie. Albo rośliny to wezmą. Ha, ha, ha. A co z deszczami? Co ze spływem? Co z odciekami? Wiele lat temu napisałem takie 2 artykuły na temat odcieków z pól, ale również z takich składowisk, gdzie składowuje się różnego rodzaju niebezpieczne rzeczy i niestety to wszystko trafia do gruntu, a razem z wodami podziemnymi trafia do rzek, do jezior, do wszystkich zbiorników wodnych. Dobrze, ale tu już mniejsza z tym. Tu przy okazji no jest pokazana maszyna, opryskiwacz. Tak się opryskuje roślinki. Przynajmniej wiecie, widać produkowana jest żywność, produkty do jedzenia. Ponad połowa składników karmy dla ryb pochodzi z mączek i olejów roślinnych, z mączek rybnych też, a także z pozostałości pestycydów, które są obecnie stosowane w uprawach. Dobrze, i dalej jedziemy. Obecnie widzimy znacznie mniej starych zanieczyszczeń środowiskowych, tak jak dioksyny i DDT. DDT dawniej w Polsce był nazywany azotoksem. To jest taki szary proszek, trujący piekielnie. Znajdowano jego pozostałości w mięsie, w tłuszczu fok, w rybach na Antarktydzie, w Arktyce i tak dalej. A więc coraz mniej tych starych zanieczyszczeń, takich jak dioksyny i DDT w hodowanym łososiu, po tym jak składniki roślinne zastąpiły olej rybny i mączkę w paszy. Czy możliwe jest jednak, że stworzyliśmy nowy problem spowodowany przez pestycydy z rolnictwa, przepraszam bardzo, które wyskakują mi jakieś okienka, momencik, ale tu polecimy sobie, które kończą jako pozostałości w paszy dla ryb. Ponad połowa składników karmy dla ryb używanych obecnie pochodzi z mączki roślinnej i olejów, a wraz z nimi pozostałości pestycydów. Co to za olej i tak dalej? Bo na przykład są tak zwane makuchy, na przykład wytłoczki rzepakowe, wytłoczki z lnu i tak dalej, to się przerabia po prostu na paszę. A więc mamy mączkę roślinną olejów, a wraz z nimi
pozostałości pestycydów, które są obecnie stosowane w uprawach. Przy około 1000 zarejestrowanych pestycydów na całym świecie istnieje obawa, że niektóre z nich mogą trafić do karmy dla łososi hodowlanych, a ostatecznie do fileta na talerzu. Składniki paszy dla roślin pochodzą z całego świata, a ogromna liczba różnych pestycydów utrudnia określenie, czego szukać. Identyfikacja pestycydów, które mogły znaleźć się w norweskiej paszy dla ryb, wymagała wielu prac detektywistycznych. Obecnie w komercyjnej paszy dla łososia stosuje się produkty roślinne, takie jak olej rzepakowy, gluten kukurydziany, białko sojowe, soja genetycznie modyfikowana i mączka pszenna. Większość tych składników jest importowana z innych krajów. Tak, no akurat tutaj będzie mowa o łososiu norweskim. Autor chyba jest Norwegiem. Norwegia, no, co ma bardzo ubogie rolnictwo ze względów geograficznych. Rolnictwo podlega ograniczeniom dotyczącym tego, co może być używane w celu zapobiegania grzybom, owadom i chorobom roślin, a my przestrzegamy przepisów Unii Europejskiej w tym zakresie. My, czyli Norwegia, przestrzega przepisów. Kraje spoza Unii często mają inne ograniczenia, a ponieważ wiele składników pasz jest importowanych, można znaleźć zarówno pozostałości znanych pestycydów z europejskiego rolnictwa, jak i potencjalnie pozostałości pestycydów, które nie są stosowane w Unii Europejskiej. Norweski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności monitoruje pozostałości pestycydów w żywności od 1977 roku, a w szczególności stwierdzono je w owocach, jagodach, ziołach i warzywach. Pozostałości pestycydów znajdują się również w paszach dla zwierząt gospodarskich stosowanych w rolnictwie, a Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności monitoruje poziom pestycydów w mięsie, mleku, jajach i innych produktach zwierzęcych. Kwestia pestycydów w hodowli łososia jest stosunkowo nowa, ponieważ w ciągu ostatnich 20 lat składniki roślinne w komercyjnej paszy dla ryb coraz częściej zastępowały składniki pasz morskich. A czym się żywi łosoś? Drobnymi skorupiakami, małymi rybkami itd. Jest to ryba drapieżna. Korzystając z nowych narzędzi analitycznych, naukowcy z Instytutu Badań Morskich byli w stanie przeszukać około 150 ważnych pestycydów. Naukowcy znaleźli pozostałości od 5 do 7 pestycydów powszechnie występujących w komercyjnej paszy dla ryb, w tym pozostałości pirimifosu metylowego, tebukonazolu i chloropiryfosu metylowego. Słuchajcie, nieważne są w tej chwili te nazwy, ja to odczytuję, ale też nie wiem dokładnie, co to takiego jest, nie znam się na tym. Wszystkie znalezione substancje są legalne do stosowania w Norwegii i Unii Europejskiej, a maksymalne limity zostały określone dla stężeń pozostałości w żywności, ale nie w paszy. Czyli do paszy można ładować ile tylko się da, byle później w tym łososiu nie przekroczyć jakiejś normy. A kto ustala te normy i na jakiej podstawie? Na podstawie jakich badań naukowych? Ile lat trwających? Bo dzisiaj ustala się normę, ale my zjadamy, populacja zjada i może trzeba byłoby badać przez 20 lat, jakie ewentualnie są skutki, wyciągać wnioski. Czy to się robi, takie badania? Poziom pozostałości pestycydów w paszy jest ogólnie niski, ale mimo to istnieje powód, aby zachować czujność. Pestycydy są przeznaczone do eliminowania owadów, szkodników i grzybów. Między nimi istnieje obawa o ich potencjalny biologiczny negatywny wpływ na ryby oraz o to, czy pozostałości i produkty rozpadu trafią do fileta z łososia. Inne próby wykazały, że pozostałości pestycydów wyraźnie wpływają na zdrowie ryb. Próby zarówno na hodowlach komórkowych, jak i na żywych rybach wykazały, że omawiane pestycydy wpływają na normalne tworzenie kwasów tłuszczowych.
A więc to, o czym mówiłem, w naturalnych warunkach, gdzie ryby pływają w zimnych wodach, na dużych głębokościach, wszystko odbywa się w sposób naturalny. Ale tak jak mówiłem, my jesteśmy cwaniacy. Chcemy keszu. Chcemy keszu. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli. Nie chodzi o to, że to pieniądz jest zły. Złem jest intencja, złem jakie przypisujemy własności dla pieniądza. Pieniądz jest tylko środkiem wymiany energetycznej. Pieniądz jest jak młotek, jak siekiera, jak komputer. Przy pomocy młotka, siekiery można zbudować dom, można łódź, zrobić dłubankę. Przy pomocy komputera można tworzyć audycje, można pisać książki, ale przy pomocy komputera można też doprowadzić kogoś do samobójstwa. Hejtem na przykład. Siekierą, młotkiem też można zabić człowieka. A więc jeszcze raz powtarzam, to nie pieniądze są złe, tylko nasze intencje. Co my mamy w tym, tu, w tej przestrzeni 25 centymetrów między uszami? Za wszelką cenę sprzedać jak najwięcej, niech to byle co będzie, trucizna nawet, ale żeby ludzie tylko po prostu kupili. I teraz dalej. Nie chcemy ingerować w normalny profil tłuszczu ryb, ponieważ może to im zaszkodzić. Pytanie brzmi, ile tych niepożądanych substancji ryba toleruje? Musimy również szukać pewnego efektu koktajlowego, czyli tego, jak różne substancje wpływają na siebie nawzajem. Mówi Berndsen, starszy naukowiec w jakimś tam chyba instytucie w NIFES. Udało nam się teraz zidentyfikować pestycydy znajdujące się w paszy dla łososi, wykazać, że mogą one mieć negatywny wpływ na zdrowie ryb, ale nie dowiedzieliśmy się jeszcze, jaki musi być ich poziom, aby nie zaszkodzić rybom, mówi. Mimo wykrycia pozostałości pestycydów w paszy, naukowcy z tego instytutu nie znaleźli jeszcze pestycydów w filecie z łososia. Nie jest zaskakujące, że nie znaleźliśmy pestycydów w filecie, ponieważ te pestycydy łatwo się rozkładają. Oznacza to, że pestycydy nie są bezpośrednio przenoszone z paszy do fileta, ale nie możemy wykluczyć możliwości znalezienia przetworzonych, przepraszam bardzo, mam tutaj telefon, muszę go wyłączyć. Nie zaskakujące, że nie znaleźliśmy pestycydów w filecie, ponieważ te pestycydy łatwo się rozkładają. Powtórzę ten cytat. Oznacza to, że pestycydy nie są bezpośrednio przenoszone z paszy do fileta, ale nie możemy wykluczyć możliwości znalezienia przetworzonych pozostałości pestycydów znanych jako produkcji degradacji w dalszych badaniach. Dlatego też niezwykle ważne jest, abyśmy kontynuowali pracę nad identyfikacją pestycydów i produktów degradacji oraz konsekwencji ich przedostania się do paszy. Fakty. Ponad 55% składników paszy w komercyjnej paszy dla łososia pochodzi bezpośrednio z olejów roślinnych i mączki. A co zawierają oleje roślinne? Robi się desykację, czyli podsuszanie rzepaku, że przed zbiorami, desykacja, podsuszanie, czyli opryskiwanie Roundupem zawierającym glifosat. Po co? Po to, żeby roślina wiecha rzepakowa równomiernie zasychała, żeby można to było skombajnować. IMR, czyli ten Instytut Norweski, przeanalizował próbki z 19 rodzajów norweskiej i angielskiej komercyjnej paszy dla łososia atlantyckiego oraz 13 składników komercyjnej paszy. Wyniki obejmują pirimifos metylowy w 14 próbkach paszy, tebukonazol w 6 próbkach paszy. Źródła Norweski Instytut Zdrowia Publicznego, sprawa załatwiona, zatrzymuje udostępnianie. Także, kochani, omega-3 jak najbardziej, ale pytanie z czego? Z czego? Z tej rybki na patelni? No niestety nie, kochani. I znowu jest problem, z czego? Ja od wielu lat powtarzam jak mantrę. W naszych rodzinach jest niezbędna tak zwana prewencyjna suplementacja odżywiania.
Bo jak mówi doktor nauk medycznych pani Brygida Adamek, moja wykładowczyni, wspaniała lekarka, w polskich rodzinach dieta jest wybitnie niedoborowa. Zapamiętałem te cytaty, mam od sprzed 20 chyba 5 lat, kiedy bywałem u niej na wykładach. Rewelacyjny lekarz. Akurat miała u siebie na Akademii Śląskiej różnego rodzaju problemy, o ile wiem. Właśnie dlatego, że była taka, jaka jest. Uczciwa. A więc jeżeli mamy niedobory, a żyjemy w tej chwili, kochani, w okresie bardzo silnych niedoborów, brakuje nam witamin, brakuje minerałów, brakuje polifenoli, brakuje tak zwanej mikrobioty, mikrobiomu jelitowego, czyli dobrych bakterii, brakuje antocyjanów, brakuje w ogóle wszelkich bioflawonoidów, brakuje błonnika, brakuje nam różnych rzeczy. Mamy z kolei nadmiary czego? Konserwantów, pestycydów, spulchniaczy, polepszaczy, barwników, radionuklidów, mikro i nanoplastiku. Mówiłem już chyba w 2 audycjach, że naukowcy stwierdzili, że w przeciętnym organizmie ludzi, Europejczyków, Amerykanów, czyli tak zwanych tych krajów Zachodu, w jednym mózgu przeciętnego człowieka jest 1 łyżeczka plastikowa, tak wbita w mózg, łyżeczka. Czyli ileś tam tego plastiku. Naukowcy do tej pory jeszcze nie wiedzą, jakie to skutki wywoła, ale za jakieś 20-30 lat już będziemy wiedzieli. Mikro-nanoplastik. A więc mamy niedobory, mamy nadmiary. I teraz te nadmiary trzeba czyścić, trzeba neutralizować. To, co się da, to trzeba zneutralizować minerałami, które wejdą w reakcję. Trzeba pić czystą wodę, żeby płukać organizm i uzupełniać braki, czyli niedobory. Jeżeli w jedzeniu, którego nie można nazwać pokarmem, posiłkiem, pożywieniem, tylko jedzeniem, produktami do jedzenia, nie ma tego, co powinno być, bo nie ma, to trzeba wnosić to w postaci skoncentrowanej, czyli w postaci suplementów, ale nie syntetycznych, tylko naturalnych i które są, słuchajcie, preparatami wieloskładnikowymi, takimi jak je matka natura stworzyła, o ile się da. A więc jeżeli ja na przykład piję żel aloesowy, to tam jest ponad 250 składników różnych, takie jak natura stworzyła. Jeżeli łykam kolostrum, to jedni naukowcy mówią kolostrum, czyli siara, zawiera ponad 250 składników już przebadanych, a inni mówią nie, jest 500, inni mówią 800 składników, tylko jeszcze nie poznali ich właściwości. Jeżeli łykam reishi, Ganoderma lucidum, lakownica lśniąca, dar bogów, grzybek z Dalekiego Wschodu, to coś w kapsułkach, koncentrat, to jest całość. Wszystkie tam składniki są, a nie wyekstrahowane pojedynczej i mam na stoliku, nie wiem, 40 słoiczków i mam je łykać, a jak wezmę tego za dużo, tego za mało, to będzie to działało czy nie? Nie będzie. Nie wiemy, jakie będą efekty albo skutki. Słowa podobne, ale jest taka różnica. Skutki i efekty. Jeżeli łykam kapsułki czystka, koncentraty czystka, to nie jest to zwykła herbata z jakichś resztek rośliny, tylko najwyższej jakości. I tak dalej, i tak dalej. Przykłady mógłbym mnożyć. Tak samo łykam omega-3, które zawiera EPA i DHA i sprawa jest załatwiona. I tak robię to od 12 lat. No, można powiedzieć, że jestem foliarz, taki, siaki, no chcę wydawać pieniądze, to niech wydaje. No i wydaje, bo ja jestem najważniejszy dla siebie. Najważniejszy dla siebie. Kocham siebie, jestem pozytywnym egoistą, bo są 2 rodzaje egoizmów. Negatywny, tylko ja, wyłącznie ja i tak dalej. I egoizm pozytywny, przede wszystkim ja.
bliższa koszula ciału. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Więc najpierw ja muszę zadbać o siebie, bo jak nie zadbam o siebie, to nie będę w stanie mógł pomagać innym. No. Żebym nie zadbał o siebie, nie miał tej wiedzy dzisiaj, to co bym wam dał, tak prawdę mówiąc, kochani? Rozumiecie to doskonale. Ale wracam do tego zdrowia. Mamy nadmiary i mamy niedobory. Dlatego od lat postuluję prewencyjna suplementacja odżywiania, dobrze ustawiona, gdzie trzeba odkwasić organizm, zneutralizować toksyny, domineralizować organizm, oczyścić, wzmocnić naczynia krwionośne. Dziś akurat miałem wizytę pewnej znajomej, akurat tu, gdzie mieszkam, w zasadzie to znajoma mojej mamy, mówi, zobacz Janusz, co się stało z okiem. Wylew miała po prostu, pękło jej naczynko. Ja mówię, ale to, Boże, najwyższy czas pić aloe, wzmocnić naczynia krwionośne. Najwyższy czas. Trzeba zadbać o układ odpornościowy, trzeba go wzmocnić. Trzeba wyregulować poziom cukru, insuliny. Trzeba dożywić komórki. Każda komórka potrzebuje dzień w dzień 70 do 90 składników odżywczych, o których mówiliśmy. Białka, tłuszczowce, cukrowce, antocyjany, no w ogóle bioflawonoidy i tak dalej, i tak dalej. 70 do 90 składników odżywczych, plus woda, plus tlen. Jak tym, co kupujemy w sklepach, można odżywiać organizm? My nie odżywiamy, my tylko jemy. Jak mówił chyba XVII-wieczny lekarz angielski Thomas Moffat, cytuję jego słowa, nożem i widelcem kopiemy sobie grób. I tak dalej. Kochani, to są takie moje jeszcze dodatkowe filozofie na koniec. Posłuchajcie, jeżeli uważacie, że znowu coś żeście się ciekawego dowiedzieli, że to coś wniosło, może nawet jedno zdanie chociażby było pewną nowością, coś dobrego wam dało, to proszę was właśnie o lajki, o subskrypcje, o komentarze, nawet czasami jedno słowo wystarczy, bo algorytmy mielą. Zależy mi bardzo na tym, żeby ta wiedza szła w świat, bo mamy takie czasy, jak mamy. Wiecie, o co chodzi? Wiecie, jakie moje jest nastawienie do metod leczenia różnych, tych oficjalnych. I ja ciągle powtarzam, kochani, jeżeli my sami o siebie nie zadbamy, to nikt nas o nas nie zadba. Nie ma mowy. A spotykam się z wieloma ludźmi, opowiadają mi różne historie z własnego życia, przeciekawe. No, przeciekawe w tym sensie, że czasami przerażające i bulwersujące. No i umiesz liczyć dobrze, to licz na siebie. Także kochani, liczmy na siebie, zbierajmy wiedzę, podejmujmy takie decyzje, a nie inne, szukajmy rozwiązań, a rozwiązania są, bez żadnego ale. Każdy może je zastosować, jeżeli tylko zechce. Sprawa załatwiona. Cóż, kończymy do następnego nagrania. Życzę wam jak zawsze wszystkiego dobrego. Pozostańcie optymistami mimo wszystko, bo pamiętajcie, że na każdym miecz znajduje się tarcza. Wiedza to jest podstawa, informacja to jest podstawa. Ja wiem, że czasami uciekamy od tych strasznych różnych historii. Znowu, tu jest trudka na szczury, to, tamto. Zaraz, warto wiedzieć. I teraz, jak już wiem, to nie dam się zrobić po prostu w bambuko z przeproszeniem. Nie będę się dawał kłamywać, będę stawiał bierny opór, sprzeciw i sprawa załatwiona. Można. Nasza moc to jest moc naszego mentalu, moc duchowa. Jeżeli będzie nas coraz więcej, którzy powiedzą opór, sprzeciw, nie będą używać słowa nie. Nie pozwalam. Podświadomość podobno nie zna słowa nie, czyli pozwalam. Ja mówię opór, sprzeciw. Mam inne zdanie na ten temat. Jestem człowiekiem wolnym. Cokolwiek by to nie oznaczało. Dobra,
Trzymajcie się doskonale jeszcze raz. Najlepszości dla Was. Wszystkiego najlepszego. Popadki.